Lublin pojawił się już w VI-VII wieku jako system osad rolniczych, rzemieślniczych. I tutaj te relikty my znamy z badań archeologicznych, na przykład na Wzgórzu Czwartek, Wzgórzu Kirkut czy na Wzgórzu Staromiejskim. Sieć różnych osad była mniej więcej sobie równa i właściwie wszystkie doliny rzeczne, które mamy w Lublinie oraz sąsiadujących regionach były mniej więcej równo usiane śladami obecności człowieka. Dziś koło VIII wieku zaczyna się tendencja do budowania grodzisk, czyli specjalnych miejsc i obronnych i w jakiś sposób wyróżniające się, które może skupiały elitę władzy, a może były takimi miejscami orientacji czy też schronienia. Zapewne w VIII-X wieku istniał taki gród w północnej części Wzgórza Staromiejskiego i zapewne od tego czasu zaczęła się jego centralna kariera. Formowanie się w X wieku państwa polskiego i ruskiego uczyniło z Lubelszczyzny takie terytorium sporne. Generalnie X wiek jest szalenie ciekawy dla Europy Środkowo-Wschodniej, bo wtedy tworzą się państwowości. Wtedy powstaje państwo Piastów. W Wielkopolsce generuje się cały rdzeń tego państwa. Ale również Ruś, Skandynawia. Ruś różni się tym od państwa piastowskiego i innych regionów, że na przykład chrystianizacja i mocne związki kulturowe miała z Bizancjum. Stamtąd szły te wpływy. Za tym poszły warsztaty, technologie nowe i to spowodowało, że Ruś była bardzo takim atrakcyjnym krajem, bardzo bogatym. I ta wymiana kulturowa dawała dużo takim regionom przygranicznym, jak na przykład Lublin. Jeśli chodzi o kontakty handlowe, niezwykle ciekawy jest tu skarb dirhemów z Czechowa z końca IX wieku. To jest jeden z najistotniejszych zespołów, jeżeli chodzi o historię wczesnośredniowiecznego Lublina. Około 1000 monet, do tego jeszcze sztabki srebrne i ozdoby. Spore odkrycie, spore znalezisko, jedno z największych tego typu w świecie słowiańskim. Zwiedzający zawsze pytają się o to, dlaczego to są połówki, ćwiartki monet. Oczywiście odpowiadamy właśnie o tym systemie rozmieniania pieniędzy. Ów skarb sygnalizuje, że te lokalne społeczności miały jakiś epizod kontaktów dalekosiężnych, takich handlowych z głęboką Azją, czy generalnie ze światem muzułmańskim. Stamtąd, to jest takie szersze zjawisko, napływały w IX-X wieku monety, tkaniny, przyprawy na teren całej Europy Środkowo-Wschodniej. To bogactwo pierwszego państwa Mieszka w dużym stopniu bazowało właśnie na tych kontaktach dalekosiężnych, na tych wymianach, dzięki temu się bogacono. Handlowano oczywiście
od tych rzeczy najpowszechniejszych, czego u nas było pod dostatkiem: skóry, miód, produkty leśne, po najcenniejszy towar, po niewolników. Przy tym uważa się, że to nie Arabowie byli winnymi tego handlu w sensie dosłownym, czyli nie byli pośrednikami, tylko to robili sami Słowianie, Skandynawowie, czyli ogólnie rozumiani Wikingowie, albo też inni pośrednicy. Arabowie byli zamknięci w swoim świecie, czekali tylko na towar, który mieliby okazję kupić. Także za człowieka, jak to za człowieka, zawsze można było najwięcej dostać. Z jednej strony mamy zapis o kasztelanie z Lublina. Skoro był urząd, był urzędnik, to musiał mieć swoją siedzibę. Siedzibę rozumianą w sensie dosłownym, nie tylko własny tron, ale też i dwór i obronne miejsce. Prawem ciągłości uważamy, że Wzgórze Zamkowe jest tym miejscem, gdzie przed Zamkiem Królewskim, Kazimierzowskim, istniał gród kasztelański. Ja osobiście jestem przekonany, że gród musiał tam istnieć, choćby dlatego, że mamy wieżę cylindryczną zwaną popularnie dążonym. I wygląda na to, że ona została wybudowana najpóźniej w pierwszej ćwierci XIII wieku, czyli zgodnie z datowaniem najstarszego zapisu o kasztanie lubelskim. Ktoś, kto stał na moim miejscu przed 800 laty, doskonale widział potencjalne zagrożenie, które mogło przyjeżdżać od wschodu. Od zachodu mamy Wzgórze Staromiejskie, które było osobną wyspą, też naturalnie bronioną, więc takie naturalne położenie Wzgórza Zamkowego i dążonu górującego w panoramie średniowiecznego Lublina z pewnością były tymi walorami militarnymi. Czyli mógł być wieżą obronną, wieżą ostatecznej obrony, mógł być siedzibą namiestnika władzy książęcej. Być może miał jeszcze inne funkcje, których nie jesteśmy w stanie odgadnąć. To świadczy o tym, że Lublin politycznie stawał się samodzielnym, decydującym o sobie, o regionie ośrodkiem, bo wcześniej, trzeba o tym pamiętać, był zarządzany prawdopodobnie z Sandomierza, który jako stolica prowincji miał dużo większe znaczenie. Od tego momentu zaczyna się droga do sukcesów. Początek XIV wieku, lokacja miejska, bardzo ważny akt. Lublin, późnośredniowieczny Lublin czasów Kazimierza Wielkiego to Lublin gotycki, podobny do innych miast terenu Europy. Mamy zorganizowane działki siedliskowe, gdzie na froncie zwykle stoi dom, z tyłu zaplecze. Jest przestrzeń handlowa zorganizowana wokół placu rynkowego. Mamy dwie świątynie, farną i klasztorną dominikanów. Rzecz też charakterystyczna, kanon ściekowy, który zapewne od średniowiecza aż po koniec nowożytności pełni swoje sanitarne funkcje. Taki klasyczny rynsztok, gdzie wylewano nieczystości, używając delikatnego języka, te spływały i tutaj na przedpolu murów wsiąkały. Organizm miejski, organizm, gdzie żyli ludzie, obok siedziba władzy świeckiej, czyli Wzgórze Zamkowe, oddzielone, niekoniecznie dostępne dla mieszkańców, natomiast wokół Wzgórza Zamkowego rozwijała się osada ludzi, którzy byli zatrudnieni, byśmy dzisiaj powiedzieli, na rzecz obsługi tego miejsca. Średniowiecze Lubin kończy moim zdaniem w kondycji doskonałej. Ostatni najazd, który miał miejsce, to 1341. Przez 150 lat, ponad 150 lat nikt nie pokoił jego mieszkańców, nie niszczono budowli. Nowa egzemplaria ex Krakowie pytania. Nawet pożary nie były zbyt częste, w związku z czym wszystko rosło w siłę. Mamy potwierdzone drogi bite z czasów Kazimierza Wielkiego, więc chyba było dobrze.